Cześć! Witam w pierwszym wideoporadniku z serii Revit Structure. Nazywam się Kinga Wielgus i dzisiaj pokażę podstawy w zakresie modelowania konstrukcji w programie Revit. Kiedy tworzymy model naszego obiektu, musimy zwrócić uwagę nie tylko na model fizyczny konstrukcji, ale również na model analityczny. Jaka jest różnica? W modelu fizycznym przedstawiamy model konstrukcyjny w 3D, czyli jego elementy, jego geometrię oraz związane z nimi informacje. Natomiast w modelu analitycznym przedstawiamy ustrój konstrukcyjny obiektu i on składa się na przykład z prętów, powłok, płyt. Zawierają informacje na temat obciążeń, grup obciążeń i na tym modelu możemy wymiarować naszą konstrukcję. Stwórzmy sobie mini model w programie Revit, aby na nim móc pokazać, w jaki sposób tworzymy model analityczny podczas tworzenia, modelowania naszego obiektu. Na ekranie startowym widzimy ostatnio otwarte pliki, czyli ostatnio otwarte modele bądź też rodziny. Mamy funkcję do otworzenia pliku z wybranej lokalizacji, utworzenia nowych plików i również opcję platformy BIM 360, gdzie mamy w chmurze różne nasze projekty. Rozpocznijmy pracę tworząc nowy model w programie Revit i wybieramy szablon konstrukcyjny. Ten szablon ma już zdefiniowane pewne ustawienia i o niektórych z nich będę opowiadać w trakcie trwania wideoporadnika. Krótko o interfejsie programu. Na górze mamy wstążkę z poszczególnymi kartami oraz rozdzieleniem ich na panele. Z lewej strony mamy kartę właściwości poszczególnych elementów, zaś z prawej przeglądarkę projektu, gdzie znajdziemy wszystkie stworzone rzuty, widoki 3D, elewacje, przekroje, zestawienia, arkusze. Najważniejszą dla nas kartą jest karta z konstrukcji. Z tej karty będziemy tworzyć wszystkie nasze obiekty ze względu na to, że w karcie konstrukcji elementy mają wbudowany model analityczny, zaś z architektury są tam elementy, które nie mają funkcji konstrukcyjnej. Z karty konstrukcja wybieramy siatkę, tworzymy pierwszą siatkę, możemy sobie ją skopiować o 6 metrów, jednostki jeszcze sobie zmieńmy, skrót UN. Domyślnie jednostki to milimetry, dla uproszczenia zmieńmy sobie na centymetry. I kopiujemy naszą oś o 6 metrów. Następnie tworzymy oś poziomą, zmieniam nazwę na A i kopiuję również o 6 metrów w dół. Ustalmy teraz jeszcze dwa poziomy na jakimś widoku elewacji. Może być to tak, jak jest domyślnie, czyli poziom 0, to będzie poziom 1 i poziom narzędny 300, poziom 2. Sprawdźmy, czy osie przecinają nasze poziomy. Jeśli osie nie będą przecinać, czyli będzie taka sytuacja naszych poziomów, to nie będziemy na danym poziomie widzieć tych osi. Jeśli sobie w tym momencie je przeciągniemy w dół, żeby się przecinały, nasze osie już będą widoczne. Na poziomie pierwszym rysujemy sobie 4 słupy, czyli zakładki konstrukcja, przypominam, słup. Wybierzmy któryś słup prostokątny, edytuj typ, powielmy, żeby utworzyć nowy typ i możemy zmienić nazwę na 30 cm na 30 cm. OK. I wymiary również zmieńmy na 30 na 30. OK. Pojawił nam się dodatkowy zielony tutaj pasek, w którym musimy wprowadzić teraz pewne ustawienia. Chcemy wprowadzić słupa na wysokość
do poziomu drugiego. Żeby ułatwić, możemy sobie oczywiście wybierać i wprowadzać te słupy pojedynczo, ale żeby sobie ułatwić, możemy wybrać funkcję w punktach przecięcia osi konstrukcyjnych. I teraz zaznaczamy wszystkie siatki, na których chcemy utworzyć słupy. Zakończ. Żeby zobaczyć w widoku 3D te elementy, na górze mamy domek, czyli domyślny widok 3D. Wybierzmy go sobie i widzimy nasze słupy. Utwórzmy sobie jeszcze na górze płytę, czyli to będzie płyta na poziomie drugim. Zakładki konstrukcja, strop. Ogólny, edytuj typ powiel. Zmienimy sobie, to będzie strop 30 cm. OK. Żeby zmienić grubość, musimy wejść do konstrukcja edytuj i 30 cm jest w porządku. OK, OK. Wybieramy rysowanie prostokąta i od krawędzi do krawędzi słupa. Zatwierdź. Przejdźmy do widoku 3D i od razu widzimy tutaj troszkę inny widok niż w szablonie architektonicznym. Mamy tutaj takie kolorowe pręty i tutaj kolorową płytę. I to jest właśnie model analityczny naszej konstrukcji. Jesteśmy w widoku 3D, możemy sobie go wyłączyć, podgląd tego modelu analitycznego, ukrywając trzecią ikonką na dole. Stawmy sobie jeszcze cieniowanie. I teraz przejdźmy do modelu analitycznego. Czyli teraz widzimy już tylko i wyłącznie elementy, reprezentację analityczną naszych elementów. Podzielmy widok, żeby móc widzieć jednocześnie model analityczny, jak i model fizyczny naszej konstrukcji. W modelu analitycznym chciałabym jeszcze zobaczyć węzły analityczne. Skrót VV i wchodzimy do nadpisywania widoczności. W kategoriach modelu analitycznego włączmy węzły analityczne. Zastosuj OK. Teraz kilka słów o samym modelu analitycznym. W jaki sposób go dostosowywać, w jaki sposób go możemy poprawiać. W tym momencie ważną dla nas kartą jest karta Analiza, gdzie mamy wszystkie funkcje związane z modelem analitycznym konstrukcji. Pierwszą rzeczą, jaką możemy sobie ustawić, to w narzędziach modelu analitycznego strzałeczką w dół wchodzimy w ustawienia modelu analitycznego. Tutaj mamy opcję automatycznego sprawdzania naszych podpór bądź spójności modelu analitycznego względem fizycznego. Tutaj mamy również tolerancję, w jakim gdzieś tam te rozbieżności są akceptowalne oraz wykrywanie połączeń elementów. Jest ustawiona na 30, nasze jednostki to centymetry, także jest to 30 centymetrów. Zwracam tutaj jednak uwagę, że w momencie, kiedy jakiś element poprawimy sobie ręcznie i później zmienimy tutaj tą naszą tolerancję, to program automatycznie nam wszystkie elementy jeszcze raz poprawi względem tych tolerancji. Czyli najlepiej jest sobie, zanim zaczniemy coś ręcznie poprawiać, ustawić te tolerancje, a dopiero później coś edytować. OK. Co mamy w karcie Analiza? Mamy panel model analityczny, gdzie możemy wprowadzać odpowiednie warunki podparcia. Przykładowo wprowadzimy sobie przegub w miejsce naszych słupów.
Również możemy wprowadzać podpory liniowe oraz powierzchniowe. Możemy mieć stan zamocowanie, przegub rolka bądź oczywiście użytkownika. Wtedy wszystkie właściwości nam się umożliwiają nam dostęp i możemy wprowadzić własne dane. Następnie mamy obciążenie. Przykładowo obciążenie liniowe możemy sobie wprowadzić, czyli tutaj na górze wybieramy typ obciążenia. Następnie musimy sobie wybrać, znowu pojawia nam się zielony paseczek dodatkowy i musimy sobie wybrać poziom, do którego chcemy dowiązać to obciążenie. Jeśli wybierzemy poziom 1, to on w tym momencie będzie nam robił wszystkie obciążenia na poziomie 1. Przykładowo chcemy jednak do poziomu 2. We właściwościach musimy sobie ustalić, do którego przypadku chcemy dodać to obciążenie i jaką chcemy nadać wartość temu obciążeniu. Czyli przykładowo 5 i na przykład tutaj. Mamy oczywiście jeszcze przypadki obciążeń, czyli możemy sobie je usunąć, dodać poszczególne przypadki oraz nadać kombinacje. I tutaj musimy wprowadzić oczywiście, jeśli dodamy sobie kombinację, to musimy dodać przypadek oraz nadać jemu odpowiedni współczynnik do tej kombinacji. Sobie usunę ten przypadek. OK. Usunę również obciążenia, bo na razie się nim nie będziemy zajmować. I co do dopasowywania modelu analitycznego, to teraz mamy panel narzędzia modelu analitycznego. I w tym momencie, jeśli chcielibyśmy sobie przesunąć dany model analityczny, nie mamy takiej możliwości. Jednak jeśli wejdziemy w kartę Analiza i dopasuj i wybierzemy dany element, możemy sobie swobodnie przesuwać nasze elementy i dostosowywać w taki sposób, jaki chcemy. Wprowadźmy sobie jeszcze do naszego modelu belki na poziomie 2. Zakładki Konstrukcja, belka, edytuj typ, powiel i może to być 30 na 60 cm. B jest 30, H 60. OK. I również możemy wykorzystać funkcję na siatkach. Zaznaczając siatki, pojawią nam się tutaj sugerowane belki. Zakończ. Wprowadziłam to po to, żeby pokazać jeszcze, w jaki sposób działa ta tolerancja. Nasza płyta jest grubości 30, dlatego jeśli tutaj mamy odsunięcie, teraz dopasowaliśmy idealnie do względem poziomu drugiego tą belkę, to nasz model analityczny tej belki jest równo z płytą. Ważne w tym miejscu jest oczywiście pod względem kubatury sposób dołączania. Możemy mieć odłączoną geometrię. Przy większych modelach nie zawsze Revit radzi sobie z takimi elementami, czyli może nam się coś takiego zdarzyć i tutaj pod względem objętościowym ten model jest nieprawidłowy. Możemy mieć oczywiście dołączoną. OK, w ten sposób, czyli prawidłowo, tak jak było poprzednio, ale możemy również mieć to połączone w taki sposób jak teraz, czyli że belka wycina strop, czyli tutaj jest to również nie w porządku. A jeszcze nie tak.
Ok. Jeśli robimy sobie tylko i wyłącznie model po to, żeby mieć model analityczny, to wydaje mi się, że taka opcja jest najlepsza, ze względu na to, że chcemy tylko i wyłącznie stworzyć sobie model w taki sposób, żeby nasze węzły się pokrywały. Często jednak tworzymy modele w taki sposób, że obniżamy belkę o 30 cm, czyli obniżamy o grubość płyty, po to, żeby te elementy nam się tutaj nie nasuwały. I wtedy mamy belkę 30 na 6 na 30, tak właściwie. I ona jest dokładnie taka sama jak tutaj, z tym, że jest obniżona o 30 cm. I w tym momencie unikamy problemów z dołączaniem tej konstrukcji, z przełączaniem itd. Jednak 30 cm w tym momencie jest jeszcze ok, ponieważ nasza tolerancja jest 30. Jeśli byśmy sobie tutaj mieli strop na przykład 35 i obniżyli tą belkę o 35, to zauważmy, że nasz model analityczny już się zaczyna rozsypywać. Także tutaj albo musimy zwiększyć tolerancję, a najlepiej będzie tworzyć model od poziomu do poziomu, czyli tak jak stworzyliśmy na początku, ale oczywiście zwracając uwagę na odpowiednie połączenie danych elementów. I tak samo, jeśli sobie damy dopasuj model, to jeśli belkę odsuniemy wystarczająco blisko, może lepiej to będzie widoczne, jeśli to zrobimy na modelu fizycznym. W ten sposób. Teraz mamy odsuniętą. Tu mamy nadal tą różnicę, czyli 28 cm, to jest mniej niż 30, dlatego nasz model analityczny jest dopasowany. W międzyczasie tutaj jeszcze nam się troszkę przesunął ten słup. Poprawimy go w taki sposób, że nie będziemy go poprawiać ręcznie. Analiza dopasuj i tak jak tutaj pokazywałam ręcznie, tylko od razu przy okazji pokażę inny sposób dopasowywania, czyli dopasowywanie z karty właściwości. Możemy wtedy odpowiednio dopasować sobie analitycznie nasz obiekt. Czyli w tym momencie metoda górnej linii trasowania. Zmieńmy na rzutowanie, czyli na nasze własne parametry. Rzutowanie w kierunku Y w góry, czyli to będzie siatka druga, bo to jest ten nasz słup, a w kierunku Z będzie to siatka B. I widzimy, że nasza góra już się dopasowała. Jeszcze metoda przedłużenia góry, czyli w kierunku Z, rzutowanie, do poziomu drugiego. Następnie to samo, tylko dopasowanie podstawy. Rzutowanie, siatka druga oraz siatka B, a metoda przedłużenia, rzutowanie i poziom pierwszy. Mamy w tym momencie zupełnie inny sposób dopasowywania, bardziej szczegółowy, tutaj ze względu na nasze osie, a nie takie ręczne na przesuwanie. Również możemy dopasować do jakiejś płaszczyzny roboczej. Przykładowo, tutaj dam zakończ, stworzymy sobie jakąś płaszczyznę roboczą RP. Oczywiście, żeby móc dopasować jakiejś płaszczyzny roboczej, to musimy jej nadać nazwę. W tym momencie w tych wszystkich listach dodatkowo na samym dole pojawi nam się płaszczyzna odniesienia test, do której również możemy sobie dopasowywać nasz model. Inne funkcje, jakie mamy w zakładce dopasuj, to są ściana dopasowania. Stwórzmy jakąś ścianę.
I to sobie zróbmy oczywiście na poziomie pierwszym. Do poziomu drugiego. Tak pod kątem. I zobaczmy, mamy teraz nasz model 3D, mamy nasz model analityczny. Karta analiza dopasuj, opcja ściana dopasowanie. Najpierw wybieramy krawędź ściany, a następnie krawędź, do której chcemy dopasować, czyli do naszego słupa. Zakończ. I co widzimy? Ważne jest tutaj to, że jeśli sobie dopasowujemy nasz model analityczny, to w żaden sposób nie wprowadzamy zmian w model fizyczny. Czyli pomimo tego, że dopasowaliśmy ścianę, nasza ściana w modelu fizycznym nadal jest pod ukosem. Co jeszcze tutaj ważne, to to, żebyśmy w tym momencie wprowadzali wszystkie ściany i elementy z karty konstrukcja, a nie architektura. Zaraz pokażę dlaczego. Przykładowo chciałabym sobie stworzyć architektoniczną ścianę tutaj. I co nam się dzieje? Mamy jakieś ostrzeżenie, ściana nam się nie pojawiła, ale to nie oznacza, że ona nie istnieje, tylko właśnie w szablonie konstrukcyjnym wszystkie widoki i wszystkie dziedziny w tych widokach są ustawione na konstrukcję, czyli będziemy widzieć tylko elementy konstrukcyjne, czyli elementy, które mają tutaj zaznaczoną opcję konstrukcja. Jeśli zmienimy sobie na koordynacja, będziemy wtedy widzieć wszystkie dziedziny. I widzimy naszą ścianę architektoniczną. A jeśli chodzi o model analityczny, pomimo że poprawimy na koordynację, to ze względu na to, że to jest ściana architektoniczna, nie ma ona modelu analitycznego, nie pojawi nam się ta ściana w modelu analitycznym. Wycofam te zmiany oraz wprowadzanie ściany. Ona nam jest już niepotrzebna. Jeśli mamy już pewność, że nasz model analityczny jest prawidłowy, to możemy sobie go wyeksportować do programu Robot. Łączę do programu Robot. Wyślij model, integracja bezpośrednia. Na tym etapie skończymy dzisiejszy wideoporadnik. W kolejnym nagraniu będą podstawy z zakresu programu Robot. Jeśli podobał Ci się ten wideoporadnik, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmikami. Dziękuję bardzo.